kto odkrył gorące źródła, które już w XIII wieku przyciągały kuracjuszy na Dolny Śląsk. Jak zażywano zdrowotnych kąpieli w XVII stuleciu, jak osobliwy wjazd do uzdrowiska zrobiła żona Jana III Sobieskiego, gdzie znajduje się największa prywatna kolekcja ornitologiczna w Europie i jakie tajemnice skrywa kościelna krypta. Opowiemy Wam o tym podczas wizyty w najstarszym i najcieplejszym uzdrowisku na ziemiach polskich. Położone w województwie dolnośląskim Cieplice Śląskie Zdrój, obecnie część Jeleniej Góry, uchodzą za najstarsze i najcieplejsze uzdrowisko w Polsce. Choć nam akurat te drugie określenie nie bardzo się sprawdziło, bo trafiliśmy na dość nieprzyjazną dla turystów pogodę. Jednak termin ten pochodzi nie od ciepłoty powietrza, ale od tutejszych gorących źródeł mineralnych, których temperatura wynosi prawie 90 stopni Celsjusza. Bogate w krzem, fluor i siarkę, od wieków przyciągały kuracjuszy chcących poprawić zdrowie. Sprawdźmy zatem, dlaczego warto odwiedzić Cieplice. Cieplice to chyba najstarsze uzdrowisko w Polsce, a z jego powstaniem i odkryciem źródeł związana jest legenda. Według niej około 1175 roku w okolicy polował książę śląski Bolesław I Wysoki. Gdy dzień chylił się już ku zachodowi, książę wypatrzył dorodnego jelenia. Wystrzelona przez niego strzała zraniła zwierzę, a te wbiegło do gorącego stawu. Jakąż minę musiał mieć Bolesław, gdy po chwili jeleń wyskoczył nie dość, że uzdrowiony, to i kolejne strzały nie robiły mu krzywdy. Po tym wydarzeniu książę postanowił zbudować nad brzegiem stawu dworek myśliwski. O istniejących tu ciepłych źródłach wiedziało prawdopodobnie już plemię Bobrzan, zamieszkujące tu w IX-XI wieku. Jednak pierwsza wzmianka pisana w dokumentach pojawia się w drugiej połowie XIII stulecia. Dotyczy ona przekazania przez księcia lwóweckiego Bernarda tutejszych źródeł wraz z 250 łanami ziemi na rzecz szpitala zakonu Joannitów ze Strzegomia. Ich losy nie są bliżej znane, wiadomo natomiast, że w 1381 roku właścicielem Cieplic zostaje rycerz księcia Bolka II, Gocze Szow. W rękach jego potomków, rodu Szawgoczów, miejscowość pozostała przez następne stulecia. Szawgoczowie sprowadzają tu w 1403 roku cystersów z Krzeszowa i to oni rozpoczynają w Cieplicach pierwszą działalność leczniczą. Już w XVI wieku do cieplickich wód licznie przybywali kuracjusze z Niemiec i z Polski. Do popularyzacji źródeł przyczyniły się ich pierwsze opisy naukowe. Brandenburski medyk Kasper Hoffmann zbadał i opisał tutejsze gorące źródła już w 1569 roku. Dalszy rozwój uzdrowiska nastąpił w XVII wieku, gdy spopularyzowane zostały kąpiele w drewnianych basenach oraz kuracje pitne. Według ówczesnych zasad porannych kąpieli w basenach zażywali arystokraci, następnie szlachta,
a pod koniec dnia mieszczaństwo. Wśród najznamienitszych gości z Polski warto wymienić żonę Jana III Sobieskiego, Marię Kazimierę, która przybyła tu z 1500 dworem oraz liczącym 100 wozów dobytkiem. Bywali tu także prymas Michał Radziejowski, kanclerz wielki litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł czy książę Michał Kazimierz Radziwiłł. Gdy w 1741 roku Cieplice wchodzą w skład państwa pruskiego, zaczynają odwiedzać je wielcy ówczesnego świata. Między innymi król pruski Fryderyk Wilhelm III z żoną, John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, Johann Wolfgang Goethe oraz księżna Izabela z Flamingów Czartoryska. W 1812 roku jedynymi właścicielami zostają Szawgoczowie, którzy od tego czasu mocno inwestują w uzdrowisko. Dzięki nim docierają tu dyliżanse, a od 1891 roku także tramwaje z Jeleniej Góry. XX wiek rozpoczął się dla Cieplic znakomicie. Otrzymały one oficjalnie przydomek Bat, czyli uzdrowisko, a w 1935 roku prawa miejskie. Niestety nadszedł czas wojny. W uzdrowisku ulokowano filię obozu Gross-Rosen, stworzoną do obsługi fabryki Doris Fulner, wytwarzającej artylerię i pociski do niej. Same działania wojenne nie spowodowały zniszczeń, gorzej było jednak po wyzwoleniu. Rozgrabione i pozbawione prywatnego właściciela, Szawgoczowie przenieśli się do Austrii, uzdrowisko zaczęło tracić renomę. Ponowny rozwój zapoczątkowała budowa w XXI wieku term cieplickich. Kompleks basenów z gejzerami i dziką rzeką jest dziś największym magnesem przyciągającym turystów do Cieplic. Warto zatrzymać się na chwilę przy głównym placu uzdrowiska, by przyjrzeć się pięknie odrestaurowanym budynkom, będącym dziś hotelami, czy obejrzeć dość oryginalny trójkątny dom, mający w najwęższym miejscu zaledwie 2,20 m. Jest to jedno z najbardziej lubianych miejsc przez malarzy, fotografów i turystów. Jednak miejscem, które rzuca się najbardziej w oczy przy cieplickim deptaku, jest niewątpliwie niezwykle okazały pałac rodu Szawgocz. Pałac Szawgoczów jest najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Cieplic. Okazały gmach wybudowano w latach 1784–1789 w miejscu budynków, które spłonęły kilka lat wcześniej. Wzniósł go książę Jan Nepomucen Szawgocz w stylu barokowym połączonym z elementami wczesnoklasycystycznymi. Ponad 80-metrowa budowla imponuje bogato zdobioną fasadą. Nad jej głównym wejściem znajduje się kartusz z herbem rodu Szawgocz. Pałac oprócz pięknych wnętrz słynął także z bogatego zbioru muzealiów. Szawgoczowie zgromadzili wspaniałą kolekcję militariów, zbiory marynistyczne, księgozbiór oraz ogromne zbiory przyrodnicze. Na szczęście zbiory te zdołano uratować, zanim urządzono w pałacu lazaret dla żołnierzy radzieckich chorych na choroby weneryczne. Sowieci, nie znając wartości zgromadzonych w pałacu przedmiotów, palili nimi w piecu. Szpital funkcjonował do 1947 roku, potem w rezydencji Szawgoczów znajdował się szkolny internat, dom wczasowy dla pracowników Rady Państwa, a także siedziba Centralnej Szkoły Instruktorów ZHP.
W 1975 roku pałac został przekazany Politechnice Wrocławskiej, która urządziła w nim swoją filię. Niestety jedyna opcja zwiedzenia czegoś więcej niż tylko korytarze to zostanie studentem. Na tyłach pałacu znajduje się Park Zdrojowy. Powstał on na bazie ogródka warzywnego przy rezydencji pod koniec XVIII wieku. Zaprojektowany pierwotnie w stylu francuskim, w 1838 roku został przebudowany na wzór ogrodów angielskich. Jako pierwsza powstała aleja główna wysadzana lipami i klonami, które dziś są pomnikami przyrody. Szawgoczowie uznali, że park, choć leży na terenie należącym do nich, musi służyć wszystkim przebywającym w Cieplicach, zarówno kuracjuszom, jak i mieszkańcom. Park podzielono na część zamkową, przeznaczoną tylko dla użytków lokatorów pałacu, i zdrojową, dostępną dla pozostałych. Na terenie parku znajdują się zabytkowe budynki, pawilon uzdrowiskowy Edward z fontanną oraz teatr zdrojowy i muszla koncertowa, w której to odbywają się koncerty plenerowe. W latach 2010-2012 park zdrojowy został poddany gruntownej rewitalizacji, w ramach której starano się przywrócić mu dawny wygląd. Oprócz starych pomnikowych drzew znajduje się tu także sporo znacznie młodszych, ale niezwykle ciekawych gatunków pochodzących z całego świata. Klasztor cystersów w Cieplicach powstał w latach 1671–1684 i zaliczany jest do jednej ze skromniejszych siedzib zakonnych. Wzniesiony został w stylu wczesnego baroku i do dziś zachował jego cechy w elewacji frontowej. Powstał z myślą o przybywających do wód kuracjuszach i wraz z długim domem był pierwszym budynkiem zdrojowym w Cieplicach. Wewnątrz znajduje się największy znany na Śląsku zespół malowideł poświęconych świętemu Bernardowi. Zleceniodawcą wykonania fresków był opat Bernard Rosa z cysterskiego klasztoru w Krzeszowie. Po sekularyzacji w 1810 roku południowe skrzydło budowli zajęła parafia, a pozostałe zakupione zostały przez rodzinę Szawgoczów na potrzeby rodowego archiwum, biblioteki oraz bogatych zbiorów przyrodniczo-historycznych. Od drugiej połowy XIX wieku ogromną atrakcję Cieplic stanowiły zbiory Szawgoczów. Należały do nich m.in. biblioteka, kolekcja etnograficzna i mineralogiczna czy zbrojownia. Największą sławą cieszyły się jednak zbiory ornitologiczne, które uchodziły za największą prywatną kolekcję w Europie. Ukierunkowana ona była na ptaki Śląska, z czasem poszerzono ją również na ptaki egzotyczne. Dziś część dawnych zbiorów Szawgoczów prezentowana jest w Muzeum Przyrodniczym, które ma swoją siedzibę w dawnym klasztorze. W części ornitologicznej prezentowane są informacje o pochodzeniu ptaków i typach gniazd,
Wyeksponowano także jaja różnych gatunków oraz powiększony jego przekrój. Na dioramach przedstawiono różne gatunki w ich naturalnym środowisku. Muzeum Przyrodnicze w swoich zbiorach posiada także 30 000 okazów owadów, 4 000 muszli, 2 000 okazów skał, minerałów i skamieniałości, a także kolekcje gadów, płazów, ssaków czy poroży. Część wystaw zbudowana jest na zasadzie rekonstrukcji dawnego wnętrza wystawienniczego w Bibliotece i Muzeum Szawgoczów, tak jak wyglądała ona na początku XX wieku. Nie brakuje jednak i nowoczesnych aranżacji. Dioramy, w których główną rolę oprócz eksponatów odgrywa światło, urzekają swoją oryginalnością i przemyślaną formą. Po dawnych gospodarzach Cieplic pozostał także kościół świętego Jana Chrzciciela. Wybudowano go w stylu barokowym w latach 1712–1714 według projektu Kacpra Jęcza. Zastąpił on świątynię z 1547 roku, która spłonęła, a postawiona była w miejscu wcześniejszej budowli drewnianej. Przy świątyni znajduje się dzwonnica wzniesiona w latach 1709–1710. Jest ona jedynym elementem ocalałym po pożarze. Utrzymane w stylu barokowym wnętrze posiada w ołtarzu głównym największy skarb, jakim jest obraz Maryi autorstwa Michała Wilmana z 1687 roku. Przedstawia on Matkę Bożą w otoczeniu świętych związanych z zakonem cystersów. W murze okalającym świątynię znajduje się 15 płyt nagrobnych Szawgoczów, przeniesionych tu w 1849 roku z Radomierza. Cieplicka linia tego rodu zbudowała w 1601 roku pod prezbiterium kościoła swój grobowiec. Jednak hrabiowski ród chował pod kościołem swych przedstawicieli już od XV wieku, a ostatni z rodu spoczął tu w 1939 roku. Do dziś niestety nie wiadomo, ilu i którzy z potomków rycerza Goczeszofa zostali pochowani w cieplickim kościele. Kościół ewangelicki przy Placu Piastowskim w Cieplicach wzniesiono w latach 1774–1777 według projektu mistrza Demusa z Jeleniej Góry w miejscu wcześniejszego drewnianego. Były to czasy, gdy po wojnach religijnych na Śląsku formalnie zrównano prawa katolików i ewangelików. Kościół założono na planie prostokąta o wyciętych narożach, a od wschodu dostawiono wieżę z blaszanym hełmem. Wnętrze kościoła wykonano w drewnie w stylu rokokowym z ustawionym od strony wschodniej ołtarzem głównym, nad którym znajduje się prospekt organowy. W lecie w świątyni organizowane są koncerty organowe, które są świetną okazją, by obejrzeć wnętrze kościoła.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.